Siemanko, Konrad z kanału Siemasz Kolab z tej strony. W dzisiejszym fascynującym odcinku będziemy pomagać naszemu kolejnemu bohaterowi odcinka, który przyleciał lub przypłynął do nas z oceanu, a konkretnie z USA, z Ameryki, i deklaruje tutaj chęć pracy w Polsce, w Europie. Problemem natomiast jest to, że nigdy nie pracował tutaj u nas i nie do końca spełnia warunki pracy w Europie. Dlatego prosił o pomoc i będziemy pomagać, a naszym bohaterem tego odcinka jest... Pewnie wiele osób już to rozpoznaje. Jest to stacja ładowania, ładowarka firmy Milwaukee. Bardzo popularne urządzenie na całym świecie. Natomiast jest to urządzenie, które, tak jak powiedziałem, przyjechało do nas z oceanu i tak jak na etykiecie jest napisane, pracuje tylko i wyłącznie w sieci 110 V. Nie ma ani zewnętrznego przełącznika, nie ma ani automatycznego przejścia z 110 na 230. Więc musimy tutaj zrobić takie właściwie 3 przeróbki, które pozwolą na to, żeby pracować u nas w naszych warunkach, w naszych sieciach prądowych, w naszych sieciach 230 V. Także zabieramy się za robotę. Pracy raczej nie powinno być za wiele, natomiast musimy w końcu pomóc, nie? Bo pracy trzeba pomagać. Dzień dobry. Jesteś na kanale Siemasz Kolab. Ja jestem Konrad. Dzisiejszym naszym bohaterem jest ładowarka Milwaukee. Zabieramy się do roboty. Urządzenie mamy już na stole, będziemy za chwileczkę je rozkręcać. Wtyczka amerykańska, standard amerykański. Więc raz, dwa, trzy, 4 śrubki. 4 śrubki i otwieramy. Zobaczymy, co tam w środku jest. Na pewno trzeba będzie przewód wymienić na standard europejski. Taki przewód już mam gdzieś. Ja zawsze odkładam takie rzeczy, nigdy tego nie wyrzucam ze starych telewizorów czy coś, to zawsze to się przydaje. I w tym przypadku właśnie wisiał i teraz się przyda nam. Natomiast sama wymiana przewodu tutaj nie wystarczy, tutaj trzeba jeszcze zrobić 2 przeróbki. Za chwilę wam je pokażę. Nie są to duże przeróbki, natomiast trzeba będzie wymienić jeden warystor, ponieważ warystor, który teoretycznie pracuje na granicy naszej sieci, ponieważ warystor zastosowany tutaj w trybie ciągłym może pracować w sieci AC do 175 V, czyli za mało, tak? On by tutaj prawdopodobnie przy dłuższej pracy, przy większym obciążeniu znacznie się nagrzewał i mógłby wystrzelić, wybuchnąć, uszkodzić się. Bo warystor po to jest, nie? Żeby zabezpieczać takie urządzenia. 4 śrubki odkręcone. Dobra, obudowa na bok. Nieskomplikowane urządzenie, co? Tu jest na jakiś inny typ baterii ładowarka, tu jest na jakiś inny typ baterii ładowanie. Jakiś tam transformator. Są tutaj 2 kondensatory i tutaj zwróćcie uwagę na to, że są to kondensatory 200V. I teraz tak. Czy możemy zostawić takie kondensatory 200V? Są 2. Pod jednym warunkiem, że te kondensatory pracują szeregowo, są podłączone. Wtedy podwaja się ich napięcie do 400V i wtedy jak najbardziej tak.
To jest tak samo jak z akumulatorem. Jeśli połączymy je szeregowo, dają 2 razy więcej prądu, pojemność pozostaje wtedy taka sama. To nie jest, że będzie 2 razy większa pojemność. Pojemność zostanie 220 mikrofarad, natomiast 400 V i te kondensatory możemy zostawić. Natomiast to, czego nie możemy zostawić, to znajduje się tu. Zielony termistor i brązowy warystor. Zaraz sprawdzimy, jaki jest tutaj termistor, czy on spełnia tutaj warunki naszej pracy w naszej sieci 230 V. Natomiast z tego co wiem, to warystor chyba tego nie spełnia. Być może jest tutaj inny warystor zastosowany i być może ten warystor też będzie pracował, chociaż już jakby wielkość też wskazuje na to, że prawdopodobnie nie, więc to co będziemy robić, to wymieniamy warystor, wymieniamy przewód na przewód standardu, właściwie nie standardu, bo chodzi tylko i wyłącznie o wtyczkę. I jest jeszcze jedna zmiana, którą pokażę Wam, ale muszę wyciągnąć płytę, bo ta zmiana jest po drugiej stronie płyty. Dobra. Tu mamy uwolnione. Płyta nie jest przykręcona zupełnie, więc druga część na bok. I mamy płytkę. Sekcja wysoka, sekcja niska, tak? Czyli tutaj 110, przepraszam, które będzie pracować w 230. Tu jest sekcja już niskiego napięcia. I zmiana, która będzie tutaj potrzebna, będziemy musieli wykonać tą zmianę po tej stronie. Natomiast tą zmianę zrobimy na koniec, a na tą chwilę sprawdzimy, jaki tam siedzi warystor i jaki termistor. I spróbujemy, jeśli jest tam zastosowany nie tyle co nieodpowiednie, jak dostosowany do sieci 110 i nie będzie spełniał warunków pracy w sieci 230, to będziemy musieli go wymienić. I tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności przyjrzymy się parametrom termistora i warystora. Warystor to jest ten brązowy, termistor to jest ten zielony. I tutaj możemy odczytać, że termistor to jest 2R55A, natomiast warystor to jest 10N271K. I teraz tak, 271K, tu końcówkę patrzymy, to jest warystor, który może pracować pod stałym napięciem maksymalnym 175 V prądu zmiennego, więc to jest za mało. Za mało. Warystor będziemy musieli wymienić, tak? Natomiast jeśli chodzi o termistor, czyli z końcówką 50A, to jest termistor SCK 2R55A, który możemy go zostawić właściwie, bo to jest taki sam właściwie jak 10S2R5M i to jest termistor, który może pracować swobodnie w sieci 230 V. Jest to termistor, który pracuje pod natężeniem do 5 A, stąd te 5,5A końcówka. Ja nie będę Wam mówił tutaj szczegółowych opisów tego termistora. Termistor to termistor, tak? To jest termistor, który idealnie będzie tutaj nadawał się, więc i nadaje się do pracy w tym układzie, więc termistor zostawiamy, natomiast warystor wylutowujemy i wlutowujemy tutaj taki, który będzie mógł pracować w sieci 230.
I w związku z tym, że tak, po pierwsze musimy wylutować ten warystor i będziemy wymieniać kabel, więc tam dla wygody myślę, że w pierwszej kolejności chyba wylutuję ten kabelek. To powinno zająć dosłownie chwilę. Potem tam trzeba będzie oczyścić troszeczkę z kleju, z jakiegoś tam silikonu i będzie nam łatwiej pracować. Podnoszę tutaj, nie wiem, temperaturę pracy do tam około 300 stopni, jeżeli chodzi o lutownicę. Cyna niskotopliwa tu zawsze nam pomoże, tak? Będzie łatwiej wylutować nam elementy. Więc wymieszamy tą bezołowiową, bo teraz już taki standard jest, że wszyscy muszą stosować bezołowiową. No i właśnie, patrzcie, trochę trzeba się namęczyć. No, znaczy namęczyć jak namęczyć. Podnoszę do 320. Będzie szybciej. Dobra. Dobra, przewód wylutowany, idzie sobie na bok. Jak u dentysty będzie. I 8 została wyrwana. Ostatnio u mnie 7, więc dobra. Warystor do śmietnika. Możemy sobie oczyścić tu miejsce. I jak już mamy to zrobione, to musimy znaleźć dawcę. Dawcę warystora znaleźć nie jest trudno, ponieważ każdy zasilacz, przepraszam, nie każdy. Dużo zasilaczy nie ma tego warystora, natomiast komputerowe zasilacze mają i różne inne urządzenia. Ja mam tutaj takie urządzenie, którym jest jakiś stary tuner chyba, widać po głowicy. I jak widzicie, jest wejście 230 i zawsze szukamy przy wejściu 230 elementów. Tu widać duży, solidny, konkretny warystor o oznaczeniu P4T300M. 300M, zawsze patrzymy na tą końcówkę. To jest, powiem szczerze, chyba jeden z lepszych zamienników, jeśli chodzi, zamienników. Jest idealnie dostosowany do pracy w sieci 230V. Zabezpiecza, ani nie ma nie ma za dużych parametrów, ani za niskich. Dosłownie wstrzeliwujemy się tutaj idealnie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie prądowe, nadprądowe.
230, więc będzie pasował tutaj idealnie. Musimy go tylko w miarę delikatnie wylutować i wlutować do naszej ładowarki. To jest warystor, który posiada jeszcze trzecią nóżkę, którą na potrzeby moje akurat nie jest potrzebna. Natomiast ta trzecia nóżka to jest połączenie do wbudowanego takiego czujnika temperatury, który w przypadku przekroczenia temperatury wyłącza ten termistor, czyli jakby zabezpiecza przed totalnym spaleniem tego warystora. Ten czujnik, jak widzicie, takie zgrubienie jest tutaj. Natomiast my tego czujnika wykorzystywać nie będziemy, ale warystor już tak i ten warystor możemy w takiej formie bez tej trzeciej nóżki wlutować jak najbardziej. Więc bierzemy go i lutujemy. Dosyć troszkę ciasno on tutaj wchodzi, ale wchodzi. Troszeczkę nóżki musiałem podgiąć. Przytrzymam sobie palcem. I przyłapię. Dobra. Tutaj jedna nóżka przeszła. Druga jeszcze nie. Ok, mam drugą. Podlutuję to troszeczkę bardziej solidnie. Może odkryję troszkę ścieżki. Termistor zostawiamy, zajmijmy się wlutem kabelka. Kabelek mam. Taki z wtyczką, gdzie to jest tu? Z wtyczką od telewizora. I zrobię tak, bo tu otwory są dosyć duże. Więc wyciągniemy sobie wtyczkę. Mamy takie końcówki i one są oczywiście za grube, ale jak je przytniemy tu, w tym miejscu, to okaże się, że mogą być idealne. Dobra. I możemy wlutować. W prądzie zmiennym nie ma właściwie kolejność znaczenia, natomiast dobrą praktyką, skoro na płytce jest oznaczenie, a jest, jak widzicie, ACL, ACN, czyli niebieski damy do N, do AL, do line damy brązowy, bo jest takie oznaczenie. Tak jak mówię, to nie ma znaczenia, natomiast z dobrej praktyki dobrze jest tak działać według oznaczeń. Dobra. I jeszcze przewód od fazy, fazowy, line.
Widać? Widać. Też zalutowany. Przewody się trzyma, przewód dobrze się trzyma. Podlutuję tu jeszcze, bo tak jak tu widzicie, widać, że jest przewód, ale on nie jest tutaj podlutowany. Z jednej i z drugiej strony w sumie. I sobie wpłynie ta scyna do środka. No i dobra. Musimy tutaj dokonać jednej takiej małej modyfikacji, a mianowicie, żeby to wszystko zadziałało, i jak będziecie to robić, to pamiętajcie, żebyście tylko nie pomylili. Musimy przerwać linię prądu, który wychodzi z mostku Greca. Tu jest mostek Greca i przecinamy w tym miejscu, gdzie jest kreseczka teraz. Tu musimy przeciąć, czyli dostęp do kondensatora, jedna nóżka musi być odcięta, inaczej to nie zadziała. Więc biorę frezarkę. Też dla dobrej praktyki biorę miernik i sprawdzam, czy nie ma, to widać, że tutaj jakby ta ścieżka została przerwana, więc no, ale dla dobrej praktyki, tak? Sprawdzamy i widzimy, że nie ma tutaj przewodzenia, open line. Ja jeszcze jedną rzecz zrobię, pewnie niepotrzebną, natomiast dlaczego nie? Skoro nawet mam zieloną solder maskę, nałożymy odrobinkę solder maski i zabezpieczymy to miejsce. Mała kropeczka. Światło UV. Odrobinę ciepła. Czyli metodą na Szymona. Można powiedzieć, że nasza operacja dobiegła końca. Musimy to wszystko teraz poskładać, bo tak, przewód wymieniony, warystor wymieniony, termistor nie musimy wymieniać, ścieżka jest przerwana, ta, która ma być przerwana. Składamy i sprawdzamy. Znaczy ja nie mam jak przetestować tego, ponieważ nie mam baterii do niego, natomiast sprawdzimy prąd na pinach, czy się pojawia, więc... No i przede wszystkim, jeśli coś nie poszło tak, to będzie bach, nie? Więc lepiej, żeby nie było żadnego bach, żeby nie było tutaj żadnych iskier. Ja nie lubię, nikt nie lubi, żaden elektronik nie lubi pracować pod wysokim prądem, więc to fajerwerki zdarzają się dosyć spore. To co, składamy?
Tu fajnie nawet ten taki hamulec do tego kabla nawet tutaj pasuje idealnie, patrzcie. Nie wiem, czy to jest jakiś standard, pewnie tak, dlatego to pewnie tak pasuje. Także hamulec na miejscu, tak jakby ten kabel od tego był, nie? Zakładamy te gniazda ładowarek. Obudowa górna. Ok. Tu siedzi, tu siedzi. Tu jeszcze nie siedzi. Jest. Ciasny trochę, ale jest. Jak fabryka, nie? I uwaga. 3, 2, 1. Nic nie wybuchło. Nic się nie świeci, ale to spokojnie. Tak ma być. Tu gdzieś 14 chyba 9 powinno być, 13,6. Czyli przypuszczam, że 12V M12, M18. Czyli gdzieś 18V też powinno być. A patrzcie, się zaświeciła lampka. Wykryła coś. Jest, a 18? Czy to jest ładowanie 18? Tylko tutaj chyba z wykryciem jest też z tego co widzę. Bo teoretycznie są 3 piny. I pewnie któryś z nich to będzie 3V, coś czuję. V, tak jest. To tutaj musi być wykrycie jeszcze. O, widzicie, też się świeci. Także tu nie pojawi się prąd, dopóki nie będzie wykrycia jeszcze, czyli z detekcją baterii. To co? Zrobione? Zrobione chyba. Odłączam. Czyli co, mamy, wydaje mi się, że drugi materiał, który nagrany praktycznie ciągiem, bo chyba oprócz tam 2 cięć to mamy wszystko. Nie, dobra, potnę to pewnie. I tak. Co, możemy przejść do podsumowania. Do podsumowania modyfikacji ładowarki Milwaukee. Na dobrą sprawę tutaj dobrze byłoby umieścić jakąś informację na temat, że teraz to urządzenie pracuje w 230, chociaż sama wtyczka już o tym mówi, ponieważ to jest wtyczka, której nie włożymy na siłę, może się jakoś da, do gniazdka 110. Natomiast na tą chwilę mamy urządzenie, które pracuje w sieci 230V. Dostosowaliśmy naszego klienta, który przypłynął, jak już wspominałem, za wielkiej wody do Europy i może zająć się pracą w Europie, czyli może pracować, można tej ładowarki używać w tej chwili w sieci 230V. I to chyba tyle. Krótki materiał, ale takie materiały też będą się pojawiały. Nie będziemy naprawiać tylko laptopów, kart graficznych. Powiem szczerze, że mam nawet w zanadrzu jeszcze takie jedno urządzenie, ale to też będzie niespodzianka, nie będę tutaj sprzedawał.
i będziemy też się zajmować takimi rzeczami, więc zajmujemy się rzeczami takimi, których naprawa lub modyfikacje spowodują, że będą mogły działać, pracować, nie trzeba będzie wyrzucać tego na śmietnik, a wszyscy będą zadowoleni. I ci, co naprawiają, i ci, co zlecają naprawy. Więc tym takim końcowym podsumowaniem, przynudzającym trochę, żegnam się z Wami. A ja już dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, że jesteście na kanale Siema Szkolap. Ja jestem Konrad i zapraszam Was do kolejnej naprawy. Dzięki, pa pa.